Jaśmin pnący o pięknym zapachu. Nie popełniaj tego błędu i nie zostawiaj go w zakupionej już za małej doniczce. Pokażę krok po kroku, jak bezpiecznie przesadzić tę roślinę do nowej doniczki, żeby szybko się zaaklimatyzowała i pięknie rosła. Do doniczki większej o około 3 cm wsypujemy keramzyt jako warstwę drenażową, następnie lekkiej ziemi do kwiatów wymieszanej z perlitem i dodajemy nawóz długodziałający. Następnie delikatnie uciskamy boki doniczki, uważając, aby nie uszkodzić pędów kwiatowych rośliny. Wyciągamy nasz jaśmin i przeglądamy system korzeniowy. Jest mocno zbity, więc delikatnie go rozpulchniam palcami i wstawiam jaśmin do przygotowanej doniczki. Jeszcze jako przerywnik usuwam nieładne liście z mojej rośliny, które są suche, pożółkłe lub po prostu są uszkodzone w jakiś sposób. Wracając do naszego przesadzania, dosypujemy ziemi po bokach donicy, nie ugniatamy ziemi, a jedynie upewniamy się, czy wolna przestrzeń jest wypełniona ziemią. Wspomnę, że przez kilka dni po przesadzeniu jaśmin może wyglądać trochę smutno. Jest to normalna sytuacja po przesadzeniu. Najlepiej jest go wtedy postawić w jasnym miejscu, bez ostrego słońca i dać mu trochę czasu. Mój egzemplarz wymaga dodatkowego wspornika, ponieważ pędy są już tak długie, że się przewieszają. Akurat ten wspornik, który posiadam, jest taki na styk i zapewne za kilka tygodni będę musiała go zastąpić dłuższym, ale na chwilę obecną muszę sobie poradzić z tym, co akurat mam. Chciałabym tutaj jeszcze wspomnieć o najczęstszych problemach przy uprawie tej rośliny, a są to pożółkłe liście, czyli roślina jest przelana, brak kwitnienia, czyli roślina ma za mało światła i opadanie liści, czyli roślina stoi w przeciągu lub następują nagłe zmiany temperatur. Ok, pędy zostały ustabilizowane, teraz przechodzimy do podlewania. Jaśmin podlewamy lekkim strumieniem, pomagając przy tym ziemi, aby mogła dobrze osiąść w donicy i gotowe. Nasz jaśmin ma teraz idealne warunki na rozpoczęcie sezonu. Dalsze informacje odnośnie pielęgnacji rośliny znajdziecie w opisie filmu. Dajcie znać, czy film był Wam przydatny. Jeżeli macie pytania lub możecie podzielić się doświadczeniami, dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam.